No i następny dzień. Wczoraj Paweł podwiózł mnie pod hotel z tego In-N-Outa. Chwilę tam pogadaliśmy, jeszcze przybiliśmy piąteczkę. No i kurczę, pożegnaliśmy się. No kurczę, szkoda, no. Jakby człowiek tu mieszkał, no to na pewno byśmy się kumplowali, no. Paweł zajebisty gość. No ale nie miałem w ogóle już siły nic nagrywać, kurczę, tylko położyłem się. I oczywiście zaznaczyłem na bookingu, że wybieram pokój dla palących, ale później jak tutaj dotarłem, to powiem, kurde, nie widzę ani popielniczek. Te czujniki dymu są. Mówię, kurde, nie będę, ryzykował. Pójdę, spytam w recepcji na dole. No i zszedłem na dół, znaczy zjechałem, bo tu winda jest akurat. Zjechałem i mówię, gdzie ja mogę zapalić? A ona, a może pan wyjść tutaj przed hotel, nie? Ja mówię, kurczę, no ale mówię, ja zamawiałem pokój dla palących i tam była opcja, że dla palących jest. Ona mówi, o to chyba coś tam, jakiś błąd, nieporozumienie, to może pan do menadżera hotelu się zgłosić z tym, ale no nie można, kara 300 zł, znaczy $300 za palenie. Mówię, dobra, mówię, idę na... Trudno, mówię, no ale mówię, kurde, szkoda, mówię, bo już w końcu miałem nadzieję, że nie będę musiał latać przed ten hotel, no. Ale tak samo, w takim razie dostaną 7 gwiazdek, no. I tak samo ten Hollywood, Dixie, dałbym na bookingu im nawet może i dyszkę, ale niestety za to, że trzeba wychodzić przed hotel na fajkę, dostali 7 tylko i tak samo będzie z tymi. No bo poza tym to spoko jest ten hotel. Zaraz wam pokażę tak tutaj. Na razie w pokoju, bo jeszcze nie będę wychodził. Telewizorek. Tutaj jest taka garderobka. Deska do prasowania. Jakieś szlafroczki. Safe. Zgaszę światło. Sorry za burdel, ale wczoraj tak jak przyjechałem, pieprznąłem wszystko i oczywiście wziąłem tu, bo nie lubię, kurczę, zawsze nawalą tej pościeli 20 poduch, kurde, 3 prześcieradła, te zakładki, jeszcze tak tą kołdrę, poduszko zawsze wciskają, tak mnie to denerwuje. Dla mnie to po prostu tak, 1 czy 2 poduszki, góra. Jakaś tam prześcieradełko, delikatne, kołdereczka i nie lubię po prostu jak jest tak nawalone, kurczę, normalnie tej pościeli. Także tu jakiś stolik. No jest okej, ogólnie okej. Łazieneczka jest fajna. Taki stylowy jest ten. Fajne tu jest takie. Nie wiem co to jest, taki chyba dekoracja w stylu komiksowym z Supermanem. Fajny jest ten. Łazieneczka jest fajna. Łazieneczka jest fajna. Lustro jest podświetlane od tyłu, także wieczorem fajnie. Wczoraj do wanny jeszcze położyłem się. Jak wróciłem, jak Paweł mnie odwiózł. Kurczę, normalnie myślałem, że usnę w tej wannie. Nie miałem siły wyjść. Okno sobie otworzymy. Dawaj, misiu. Otwieraj się. Siatki są oczywiście, ale to dobrze, bo te muchy nie wlatują.
No i poranek w Venice. Teraz jestem w Venice na Washington Boulevard. Czyli tak jak wczoraj byliśmy z Pawłem tam w tym Hinano, no to Hinano jest na Washington tylko przy plaży, a ja jestem bardziej w stronę Abbot Kinney. Czyli tak Washington i Abbot Kinney skrzyżowanie, nie? Fajnie, bo już trochę tego deptaku mam dosyć. Znaczy tam do tego deptaku to hulajnogą to tam mam ze 4 minuty, nie? Ale tutaj tak spokojniej, tam kurczę jednak przy tym deptaku mieszkanie to jest męczące, no. Później wam pokażę, jak wyjdę sobie na fajeczkę przed hotel. No tu jest tak spokojniej trochę i dalej właśnie od tego całego zgiełku tego deptaku i plaży tam, nie? A dzisiaj już będę tam, no chciałem jeszcze tak sobie chyba po Marina może del Rey trochę pojeździć, bo nie byłem. Może na Mothers Beach pójdę, to jest taka plaża w Marina del Rey, nie na otwartym oceanie, tylko przy takiej zatoczce jakby. I tam może być cieplejsza woda, także jeszcze tam pojedziemy. No. I to tak wygląda. Pokażę wam, jak wygląda hotel. Fajny jest ten hotelik, naprawdę. Tu jest siłownia. Z której nie korzystam. Tutaj jest takie patio i są leżaczki, hamaczki. Tu jest taki dziedziniec z leżakami. Hello. Good morning. Tu jest kolejne patio z hamakami, leżakami. No jest taki w takim nowoczesnym stylu. Nowoczesny, ale troszkę też retro. O. Bardzo fajnie tu jest. No ale kurde, prawie 200, prawie 200 zł za dobę, no ale to i tak jak na Venice był jeden z tańszych. Jeszcze chciałem wam basenik pokazać, w którym dzisiaj już na pewno się zamoczę. Hello. O, proszę bardzo. Jest basenik, jest taki coś a la jacuzzi z bąbelkami. A tutaj z drugiej strony ten taki jakby, nie wiem, barek tu jest. Stoły tam są do ping-ponga, widzę 2. Leżaczki. Maszyna do napojów i do lodu. No naprawdę spoko ten basenik tu. Hotel nazywa się Kinney od nazwiska kolesia, który założył Venice, czyli Abbota Kinney. No i tam dalej już te te takie no budynki wyższe to jest już Marina del Rey. Czyli naprawdę już tam tutaj za Washington dalej to jest Marina del Rey, czyli dzielnica, gdzie są łódki, jachty stoją.
Winda normalnie jak w lśnieniu z Jackiem Nicholsonem. The protocol started. Hello. I think they started, some of them might even have to stay 21. No i tu jest jeszcze taki garaż, tam dalej się wjeżdża. No może podejdę kawałek. Dzisiaj, ale dzisiaj mówię. Wczoraj Paweł tu właśnie zaparkował. Rowerki można wynająć, też mają. Ale nie będę brał, bo używam Lime'a, nie? Mam jeszcze tam sporo na tym karnecie godzin. $25 za dzień, $15 za 3 godziny biorą. Także jak ktoś samochodzikiem przyjedzie sobie, to może tu zostawić. Paweł się martwił, czy zmieści mu się jego pick-up, ale udało się. No i jesteśmy teraz na Washington Boulevard. Tam do końca i jest plaża, nie? Lubię tą ulicę, Washington Boulevard. Kurczę, jest fajna. To jest też takie tutaj serce tych dzielnic, Venice, Mar Vista, Palms, tych nadmorskich dzielnic to jest taka główna żyła. No i mam jeszcze liquor store. Pod nosem, chociaż jeszcze póki co zamknięty. Hotelik też ma takie murale. Naprawdę bardzo fajny hotel, no ale tani nie był. No ale musiałem wziąć sobie po prostu przed wylotem, żeby trochę odpocząć, bo jednak w hostelu to trochę człowiek się umęczy z tymi ludźmi w pokoju. O, jesteśmy Washington Boulevard 700 East chyba, z tego co. Pojechałem do sklepu kupić maszynki jednorazowe do golenia i jakiś krem, bo muszę łeb ogolić. A kurczę, patrzyłem, no to u barbera golenie maszynką na zero $40, no 160 zł, także nie będę kurde 160 zł płacił za objechanie maszynką dookoła na zero. Zapłaciłem $10 za 6 jednorazowych maszynek i żel do golenia, także zaraz się w hotelu ogolę. No a przy okazji wstąpię sobie chyba na śniadanie do tego, nie wiem jak to się czyta, El Pollo Loco. To taka sieciówka z meksykańskim jedzeniem, też popularna tutaj w Kalifornii, w Los Angeles. Także na śniadanie dzisiaj meksykańskie jedzenie. Zobaczymy co tam mają ciekawego. Hello. Burritos, tacos. O, może wezmę burrito i kolę. Napój nalewa się z automatu. Strawberry hibiscus. Out of stock. Mango lime. Dobra. Klasyka.
burrito i cola 13,99 chyba. Jeszcze do tego jakiś sos wziąłem ostry, a tutaj co jest? A, te naczosy. Tu są naczosy, a tu jest główna atrakcja dzisiejszego programu, czyli burrito. Też wziąłem takie bardziej pikantne. No, wygląda spoko. Także do dzieła. O, śniadanie zjedzone. Kurde, ja nie jestem za bardzo fanem meksykańskiego żarcia. Mimo tego, że lubię ostre i meksykańskie jest ostre, to jakoś, kurczę, tak nie do końca mi te ich smaki. Takie trochę mi się wydaje tą mdłe. Tam dużo tej fasoli jest. No nie do końca, ale no nie było złe, nie powiem. No tylko po prostu jakoś chyba ta meksykańska kuchnia nie przemawia do mnie. Wieczorem przejdę się na zupę pho, bo tu obok jest wietnamska restauracja, także wieczorem będzie pho. No, proszę bardzo. Barber spisał się na 5. Za jedyne, spójrzmy tutaj, maszynki 5 niecałe dolarów, maszynek 6 było, zużyłem 4, no bo włosy już trochę odrosły, i krem do golenia 3 dolary, czyli 8 dolarów, 30 zł mniej więcej, a u Barbera 40 dolarów, czyli 160 zł. No, nie jestem za tym, żeby oszczędzać na barberze, ale no wybaczcie, niestety to jest amerykańskie ceny. Bora Bora Way w Marina del Rey. Z Washington skręcamy w alejkę, ścieżkę rowerową. W tym budynku mieszkała Amanda z serialu Melrose Place w pierwszym sezonie, bo później wykupiła już ten kompleks Melrose Place, gdzie wszyscy bohaterowie mieszkali, i siała intrygi. Ale w pierwszym sezonie mieszkała tutaj. Wtedy, kiedy uwiodła Billiego. I w tym mieszkaniu właśnie skonsumowała tą znajomość. A my jedziemy w stronę Playa del Rey. Musimy uważać, bo jest tu trochę wertepów, żeby się nie wypieprzyć z tym telefonem. No, miałem kupić mocowanie, ale stwierdziłem, że to nie będzie miało sensu, bo jak przyczepię telefon tutaj do tego kosza, to nie będę mógł znowu mówić nic, bo nie mam mikrofonu i nie będzie słychać, także muszę mieć telefon w miarę blisko dzioba, żeby móc mówić. I żeby było słychać mnie. No to jest już dzielnica Marina del Rey. Też raczej droższa, ale bardziej ją lubię niż Santa Monikę. Ma przystań,
Ma jachty, łódeczki. Jest bardzo fajna. I teraz tak. Tutaj idzie ta pani. Aha, bo ona tam przejście dla pieszych. A ja tutaj dla rowerków. Guziczek wciskamy. Pamiętamy. No i okej. Mamy zielony. Suniemy. Ścieżką rowerową. Tutaj już marina się zaczyna. Widać już łódki. Tam fajne biurowce. Dobra, teraz przejeżdżamy tędy i dalej na ścieżkę. Tutaj kilka jest tych marin, one jakby taki tworzą taki kaloryferek, że tak powiem. Kilka ich jest. Dobrze to widać na Google Maps, jak wejdziecie. Tam jest Trader's Joe Market, ale my jedziemy dalej. Tutaj stop. Nic nie jedzie. Dobra. I dalej ścieżką. W zeszłym roku zasuwałem tędy normalnym rowerem i to takim beach cruiserem, który nie ma przerzutek. Dosyć ciężko się jeździ, najlepiej po płaskim, po deptaku, no to jest spoko, ale ogólnie no ciężko. Dojechałem z Hermosa Beach do Venice. No myślałem, kurczę, że odpalę wrotki. Tym razem jest o niebo lepiej na elektrycznym. Czysta przyjemność. Tyle, że trzymanie tego telefonu też troszeczkę jest umęczliwe, ale no nie ma innej możliwości, żeby nagrać relacje z wycieczki rowerowej.
po garach. Fisherman's Village. Jedziemy za tym wariatem. Jedziemy za tym wariatem. Bardzo przyjemnie tu jest. Taki bardziej klimat San Diego tutaj się czuje. Ogólnie w tej dzielnicy Marina del Rey i tutaj w Fisherman's Village. Są małe sklepiki, restauracyjki. I latarnia morska. Tutaj kręcili też film Breezy. Chyba z 73 roku. W reżyserii Clint'a Eastwooda. O hipisce, która zakochuje się w bogatym przedsiębiorcy, który mieszka, który mieszka w Laurel Canyon. Bardzo fajny film. Romantyczny. Także dla wszystkich pań i nie tylko. Breezy polecam. Tutaj Breezy robiła zakupy ze swoim wybrankiem. Stoją stateczki, którymi można się przepłynąć po zatoce. La mer, czyli morze z francuskiego. Bardzo fajne miejsce. No i zmierzamy właśnie ścieżką rowerową, która jest łącznikiem pomiędzy Venice Beach, Marina del Rey, a tutaj South Bay, Playa del Rey. Z samym środeczkiem zasuwamy. No, klimat bardzo San Diego. Chociaż nie byłem w San Diego, ale no widziałem na YouTubie i nie tylko, jak wygląda, także tutaj jest klimat San Diego. No i skoro jestem już w Playa del Rey, to przy okazji chciałem Wam pokazać miejscówkę z filmu Jackie Brown Quentina Tarantino. Tutaj w tym domku mieszkała Melanie. Tutaj pomieszkiwał też Samuel L. Jackson i siedział na kanapie z Robertem De Niro.
i oglądali wystrzałowe dziewczyny. Tam właśnie, gdzie balkon jest. Tam był ten salon. Dom z filmu Jackie Brown. Tutaj jest wejście, ale jak to bywa w kinie, często reżyserzy stosują tak zwane movie magic, czyli łączą różne lokacje, a nam wydaje się, że to jest jedna i ta sama lokacja. W filmie Samuel L. Jackson i De Niro z mieszkania wychodzą tymi schodami. W tym budynku. O, jaki fajny pick-up Dodge. Jesteśmy w części Playa del Rey, która nazywa się Jungle. Ale wbrew pozorom nie są to slumsy. Tylko domki, które leżą bezpośrednio przy plaży. Tutaj za tymi domkami jest już plaża. Podjedziemy sobie. I to jest chyba jedyne miejsce, oczywiście poza Malibu, w Los Angeles, gdzie domy bezpośrednio są przy plaży, przy piasku. Z tarasu prosto na plażę. Tylko w Playa del Rey. Ale my zakręcamy z powrotem, bo będziemy kierować się do Harbor Room. Najmniejszego baru w Los Angeles. Jest też kilka domów na skarpie tutaj. Też całkiem ciekawa miejscówka. Przejedźmy jeszcze tędy. O, widać startujący samolot, bo tutaj niedaleko jest lotnisko, praktycznie, jak mnie wytrzęsło, praktycznie graniczy z dzielnicą Playa del Rey, międzynarodowe lotnisko LAX. Bardzo blisko jest z lotniska tutaj na tą dzielnicę. O, jaki fajny błękitny beach house.
Zbliżamy się do najmniejszego baru w całym LA. Harbor Room. Hello. No, właściciele tego przybytku nie byli zbyt mili, ale pani nalała mi, kurczę, zacnie tequili w musztardówie. Także złapię jeszcze 2 łyczki i chyba zostawię resztę, bo załatwi mnie ta tequila. No tak czy inaczej kawałek udało się nagrać, ale szczerze nie polecam tego miejsca. Jest tam całkiem fajnie i przytulnie, ale niestety towarzystwo mało przyjazne. No i ktoś sprzątnął mi rower. They stole my fucking bike. Nie no, powiem wam, że zabieram się stąd. Nie podoba mi się ta dzielnica. W barze nie mili. Jakieś 2 kobiety jechały przed chwilą samochodem tutaj po alejce, strąbiły mnie, że niby im szedłem po ulicy. Rower zabrali gdzieś. Nie. Nie polecam Playa del Rey. Chamstwo i buractwo. Ogarnijcie się, mieszkańcy Playa del Rey. No i co? Muszę teraz szukać jakiegoś środka transportu. Skoro sprzątnęli mi. Nie podejrzewam, żeby ktoś akurat użył tego roweru. Myślę, że gdzieś już go przenieśli. Bo tutaj naprawdę są jacyś dziwni ludzie w tym Playa del Rey. Poziom buractwa level 100. A myślałem, że to taka wyluzowana nadmorska dzielnica. Kurde, no jak Boga kocham, sprzątnęli rower. Wszedłem na apkę, zeskanować, gdzie jest jakiś najbliższy rower albo hulajnoga. Nie ma. No to jest niemożliwe, żeby kurde tak sprzątnęli tutaj nagle. Ile mnie nie było? 10 minut. Zostawiłem za budynkiem, poszedłem do tego baru, wróciłem, nie ma. Nie wiem, po prostu strasznie dziwna dzielnica i dziwni ludzie. Ten koleś, co siedział przy barze tam z lewej strony, mówi do mnie: a to wy wszyscy z Polski tak jeździcie i wszystko nagrywacie na wideo? Ja mówię, no wiesz, mówię, tak samo jak wy Amerykanie. Jak pojedziecie do Londynu czy do Paryża, to też filmujecie. On mówi, no tak, ale to miejsca publiczne filmujemy. Ja mówię, no ale sorry, mówię, przecież chyba to jest miejsce publiczne, nie? No to prywatne. Ja mówię, jak prywatne? Bar to jest, mówię, miejsce publiczne. Ludzie tutaj normalnie przychodzą. Otwarte dla wszystkich i można wejść sobie i filmować. Mówię, w Europie wszędzie możesz filmować. W barze, w sklepie. Oczywiście w mieszkaniu u kogoś jak jesteś, no to nie możesz, bo to jest teren prywatny, tak? Ale gdzieś w miejscu publicznym to wszędzie możesz. Nie. Strasznie mi zniesmaczyli. Zaraz znajdę jakiś środek transportu i spierdzielam stąd. Wszedłem do sklepu po fajki do nocnego. No, chociaż sprzedawca z nocnego był w miarę miły. Ale no kurczę, zawiodłem się na tej dzielnicy. A w szczególności na tym
na tym barze Harbor Room. No, straszne buce, no. Ta właścicielka, bo to chyba właścicielka była. Ten jej mąż trochę milszy, ale kobieta strasznie chamska. I ten klient, co siedział. Nie filmować go, nie filmować go. Dla kogo to nagrywasz? Po co? Mówię, kurde, no to jest najmniejszy bar w Los Angeles. Chciałem to, mówię, nagrać. Ale dla kogo? Ja mówię, no dla siebie. A co to jest, kurde, jakaś baza CIA? Czy FBI? No naprawdę. Nie polecam tego miejsca. Jeszcze im wystawię na Google opinię. Niech się ogarną trochę buraki. No i znowu wracam z buta. Dobrze, że tym razem nie z Malibu. Nie, no to już kawałek i zaraz będę w Marina del Rey, a tam już znajdę jakąś hulajnogę albo rower. Cieszę się widokami. Nasycam się piękną mariną. No i jestem z powrotem w marinie. Jestem na plaży Mother's Beach w Marina del Rey i tu są takie stoliki i grille, także można sobie tu przyjść i zrobić grilla. No i myślę, że woda tutaj też jest dużo cieplejsza niż tam na otwartym oceanie, bo to jest taka zatoka, przystań tutaj, także zaraz podwinę spodnie i zanurzę stopy, zobaczymy jaka tu jest woda, ale myślę, że tu będzie cieplejsza. W ogóle przyjemna jest ta plaża, tylko to jest taka bardziej, no jak sama nazwa mówi, Mother's Beach. Tutaj bardziej przychodzą mamy z dziećmi. No i za chwilę przekonamy się jaka tu jest woda. No tak jak myślałem, dużo cieplejsza niż na otwartym oceanie. No też nie ma rewelacji, ale jest dużo cieplejsza. Całkiem ładne widoki tych budynków wokół zatoki. Także jeśli kąpiel, no to na Mother's Beach najcieplejsza woda. No i to oznacza tylko jedno. O, w końcu. W końcu. W jacuzzi jeszcze lepiej.
jest to. Ostatni zachód słońca na Venice Beach. Nigdy mi się nie znudzą te zachody tutaj. Przejdziemy jeszcze sobie przez deptak. Wieczorną porą. Sklep z pamiątkami. Ale nie wchodzę tam, bo za dużo pokus jest. A niestety bagaż tylko podręczny. So it's typical start. Mało już zwijają biznesy. Boisko, na którym kręcili American History X z Edwardem Furlongiem i Edwardem Nortonem. Też bardzo dobry film. Mocny film. Tutaj siedzieli i rozmawiali o życiu. Fenomenalne te kolory są tego nieba.
No i zaraz za rogiem będzie jeszcze Muscle Beach, gdzie ćwiczył Arnold. I nie tylko. Już zamknięte. Ale tu właśnie jest Muscle Beach. Siłownia dla największych twardzieli i największych mięśniaków. Unnecessary. A tutaj po lewo są nowe burgery, które niedawno otworzyli na Venice Beach. Nie wiem, czy to ten koleś otworzył, czy jest tylko to modelem reklamującym, ale to chyba jest ktoś znany tutaj. Nie znam się na hip-hopie. Nazywają się Marathon Burger. Całkiem spore kolejki są. O, coś nowego. Coś nowego. 7 dni w tygodniu otwarte. Od 7 rano do 3 rano. Początki. Sklepy z koszulkami. W tych budkach jest dobre jedzenie. Jadłem tu kilka razy. Dobre jedzenie i niedrogie. Menu jest całkiem spore. Venice by night. Tutaj ktoś fajnie ma przystrojony ogródek. Lampkami.
No i jestem na Washington Boulevard. Także teraz już tylko po prostej i dojdę do hotelu. Chciałem jeszcze zjeść tą wietnamską zupkę pho. Widziałem wcześniej, że mają do 10, a jest teraz chwila po 9, także jeszcze niby godzinę mają czynne. No to jest tutaj też na Washington, obok mojego hotelu w sumie, także tutaj też jest jakiś Thai food, ale mam ochotę na zupę wietnamską. Także zobaczymy, czy uda się jeszcze zjeść. A jak nie, no to coś się pomyśli. No i wygląda na to, że jest jeszcze otwarte. Wejdziemy. Oh, excuse me. Wziąłem pho z kurczakiem. $18. No, takie jeszcze w granicach rozsądku. Ale knajpa jest fajna, ma klimat. No i zjadłem sobie w lokalu. O Jezus, normalnie już mi ręce opadają. Ja nie wiem, ci Wietnamczycy to ni chuja po angielsku. Powiedziałem, że tu chcę zjeść na miejscu. To mi przyniosło zapakowane na wynos. Ja mówię, ale sorry, mówię, kurde, ja nie chcę na wynos, ja chcę zjeść tutaj na miejscu. No to 18% doliczyć musimy. Ja mówię, jak to 18% doliczyć? Jak na miejscu 18% doliczamy. Ja mówię, żeby zjeść tu na miejscu, to 18% doliczacie? Tak. Wziąłem po prostu, wyszedłem. Zobaczymy. Jak będzie dobre, dostaną 3 gwiazdki. Jak będzie niedobre, dostaną 1 gwiazdkę. Naprawdę, no. Najpierw pomyliła zamówienia. Dała mi to, co zamówił koleś, który siedział przy stoliku obok mnie. Później czekam na swoje. Przynosi w torebce. Ja mówię, ale ja tutaj chciałem na miejscu, nie? Taką minę zrobiła po prostu. Poszła na chwilę na zaplecze. Wyszła
i mówi mi o tym, że 18% doliczają, jak się chce zjeść na miejscu. Już pewnie nie chciało jej się rozpakowywać tego. Ogólnie ładna taka młoda Wietnameczka. Fajna, ładna, ale no nie wiem, czy przyjechała dopiero z Wietnamu tydzień temu, bo po prostu nie kumata. Totalnie nie kumata, no. Ja nie jestem orłem z angielskiego, no ale ona totalnie nie kumata. Dobra, jestem już w hotelu, zjem sobie w pokoju. No ogólnie ładnie zapakowane. Z serduszkiem. Thank you. Nie wiem, może nie miała dnia, no. Zobaczę, jak będzie smaczne, to dobrze ich ocenię. Ale naprawdę, no kurczę, no. Przegięcie. No i tak to wygląda. Tu jest baza. Tu jest bulion. Tutaj są jeszcze jakieś przyprawy dodatkowe. Kiełki soi, limonka, chili, sos sriracha, sos hoisin, a tu kurczak, kolendra, no i makaron. No ale kurczę, nawet nie dała mi sztućców, no. No nie, no naprawdę, zdenerwuję się. Zdenerwuję się. Może tutaj jakieś znajdę sztućce, no. Komedia po prostu. Komedia. Będzie pan zadowolony. No i nie wiem, czym ja to zjem teraz.